Witajcie telewidzowie z ostatniego poranka na Filipinach. Tym razem naprawdę ostatniego. Szykujemy się do wyjścia z naszego hotelu, ale nie mamy prądu, nie mamy wziąć jak polannej toalety, nie ma wody, nie ma nic. Po prostu nie ma nic. Jedziemy już na lotnisko. Jadzia ma dylemat, który kapelusz zabrać. Ten lepszy. My już jesteśmy na lotnisku, ale mieliśmy dzisiaj sporo szczęścia, bo jak wyszliśmy złapać taksówkę, to się okazało, że już jedna Norweżka czeka na zewnątrz, zamówiła Graba i czekała na niego, więc my poczekaliśmy minutę i jesteśmy już na lotnisku. Idziemy do środka. Tym razem nie mamy innego wyjścia i wschód. Musimy iść, odebrać bilety tam, do kantorka. No i mamy te 3 plecaki, zobaczymy, czy kilogramowo to przejdzie. Pierwsza taka sytuacja w naszej podróży. W sumie może nie pierwsza, ale jedna z niewielu. Tak to zawsze AirAsia lataliśmy i tam było można sobie robić odprawę online. Mamy 10 kilo. Ile? Ale jaja, u Maryki było 12, u mnie było zdecydowanie więcej, ale zaczęliśmy coś tam gadać. Maryka mówi, to ja wyciągnę pewne rzeczy, coś tam ona mówi, ale to i tak nie można, bo to wszystko musi być w środku. A ja mówię, co kurtkę założę, bluzę założę, na paczkę założę i zaczęłam wyciągać. I drugiego już nie sprawdziła. Staliśmy z godzinę do odprawy, zanim sprawdzili nasze paszporty. Jeszcze tutaj przeszukiwali mi walizkę 2 razy, nic nie znaleźli. Mamy jakieś 10 minut, żeby pójść do saloniku i zjeść jakieś śniadanie. Jesteśmy już w saloniku. Pokażę wam na szybkości, co tutaj mają. Tutaj mają desery. Tutaj są jakieś sałatki. Oczywiście takie śniadaniowe rzeczy. Tutaj są hash browny. Ziemniaki, warzywa, makaron. Tutaj pieczarki z kukurydzą. Ryż. No jeszcze pana poprosiłem, żeby mi usmażył omleta. Zjedliśmy śniadanie bardzo szybko. Jeszcze wzięliśmy ze sobą tą Norweżkę, która załatwiła nam tą taksówkę bardzo szybko, więc w takim podziękowaniu byliśmy razem coś zjeść i się złożyło tak, że lecimy tym samym samolotem, więc też fajnie. Ładnie się wyrobiliśmy, bo już wpuszczają na samolot. Nasza kolejka już minęła, bo wpuszczają takimi rzędami jakby, ale wiadomo, że to nie ma problemu i wchodzimy. My już wchodzimy powoli na samolot. Maryka, pamiętasz, kiedy ostatni raz leciliśmy Scootem? Jak leciliśmy do Tajlandii. Z Niemiec, tak, takim dużym lotem, Boeingiem, Dreamlinerem wtedy leciliśmy i to była taka dość długa trasa, bo to był... Nie, to były Ateny. Z Berlina leciliśmy do Aten, a później przesiadka w Atenach i z Aten do Singapuru. 12 albo 13 godzin. Bez picia, bez jedzenia, to jest coś jak Ryanair. Tak. Tylko na dłuższe trasy. A my nic sobie ekstra nie wykupiliśmy, bo mieliśmy dość tanie bilety. Wtedy, myślałem, to było około 350 euro. Daliśmy za loty do Tajlandii w tą i z powrotem. Wydaje mi się, nawet taniej. Nawet taniej może trochę. A ja nie wróciłem wtedy. Jesteśmy już w samolocie, ale nie ma dużo ludzi, będą jakieś wolne miejsca. I co? Jest tutaj 13 rząd? Jest. Scoot nie jest tak przesądny jak inne azjatyckie linie lotnicze, na przykład AirAsia. Mamy nasze miejsca, ale nie zobaczymy Singapuru przez okno, bo nie mamy miejsca przy oknie. To by trzeba było pewnie dopłacić. Może będzie jeszcze. Zobaczymy. Tam były wcześniej, ale tutaj koniec zawalony, ale wcześniej były na środku. Pierwsze co robimy, póki mamy jeszcze internet, to ściągamy mapę Singapuru. No ale nie wiadomo, czy kupimy karty na miejscu, czy nie. Także dobrze mieć taką mapę offline. Będziemy tam niecały dzień, to nie wiadomo, czy tam się będzie opłacało. Więc bierzemy taką mapę najpierw. To są nasze ostatnie chwile na Filipinach. Właśnie ruszamy na nasz pas startowy. Chcieliśmy wam podziękować, że byliście z nami przez te 2 miesiące. W sumie fajne miesiące. Podobały mi się. Filipiny naprawdę były świetne. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami dłużej, bo my nie wracamy wcale jeszcze do Polski. Lecimy dalej. Lecimy trochę na dół. Do zobaczenia w następnym kraju. Opuszczamy już samolot. Jak tam, Marcin, udało się założyć? Witajcie telewidzowie z kolejnego kraju. To już nasz 13. kraj i wczoraj zaczął nam się 15. miesiąc podróży. Kawał czasu. No. Zapraszamy na zwiedzanie Singapuru. Aleksis przygotowana, na początek wzięła sobie taki wózeczek. Słyszeliśmy dużo dobrego o tym lotnisku. Zobaczcie, wychodzimy, jest od razu tutaj market, 24 godziny na dobę i 7-Eleven oczywiście tam. Ale dobra, to my jeszcze wrócimy na to lotnisko. Dzisiaj nie, jutro. Jutro wieczorem, jutro rano. Musieliśmy wypełnić takie formy online, ale jeszcze nie wyszliśmy z lotniska i tutaj są lodże.
Idziemy zapytać, czy nas wpuszczą, może byśmy coś zjedli najpierw i dopiero wyszli na miasto, prawda? Czemu nie? Jest nasz salonik, Marhaba. Qantas też ma tam w tym samym. Czyli to są australijskie linie lotnicze. A nie, Qantas ma swój. Tu jest napisane. Nasz jest obok pewnie. Jestem już pod salonikiem. Zaraz zobaczę, czy mnie wpuszczą 17 godzin wcześniej przed naszym odlotem. Ja już jestem w środku w tym saloniku i pani powiedziała, że mogę zostać tutaj 3 godziny. Ale zobaczcie, co tutaj jest. Wina. Tam jest jakieś Bacardi, whisky. Tutaj białe wina chłodne. Oczywiście kawa. Kawa też dzisiaj będzie potrzebna, bo długi dzień przed nami. No i oczywiście jedzenie, bo ja już zgłodniałem po ostatnim. Tutaj są jakieś kanapeczki, bułki. Co my tutaj mamy? Makaron, to średnio wygląda. Tutaj też coś w takiej panierce, średnio. O, tu jest jakaś wieprzowina, bo mógłbym to zjeść. Ciciorka, to lubię, indyjskie danie. Tu też jakiś kurczak w sosie curry. Co my tu jeszcze mamy? Jakąś sałatkę można sobie skomponować. Jest już też Jadzia, bo Jadzia tam czekała na dole, ale co właśnie chciałem wam powiedzieć, że tak, wpuściła nas i nie trzeba czekać do tych 3 godzin przed odlotem, bo na niektórych salonikach tak jest, że musi być 3 godziny przed odlotem. Ja już to nagrałem, Marii. Bierzemy się za jedzenie. Butla wina spadła. Butelka wina, to jakiś znak, moja droga. Marii czerwone wino, a ja się napiję białego. Dobry rocznik. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the boarding announcement of Thai Airways flight DG414 from Singapore to Bangkok. Boarding at gate B36. Co u Ciebie na talerzu? B46. Mam cieciorkę indyjską, tutaj mam chińskie curry. Bardzo dobre. Do tego ryż i wieprzowina. U mnie nudle, cieciorka. Trochę właśnie tej zupy, którą Ty tam masz. Z tego curry i kurczak. Niedaleko naszego saloniku jest miejsce, gdzie możemy zostawić nasze walizki. Idziemy zapytać, jaka cena za taką walizkę. Jesteśmy na miejscu, tak to się tutaj nazywa. Tutaj jest cennik i tutaj jest 10 dolców singapurskich za 10 kilo, no to my mamy pewnie więcej. Nie zostawiliśmy tam walizek, bo pan nam powiedział, że nie można laptopów mieć w środku, a my chcemy zostawić wszystko, tak? Tylko zabrać mały plecak ze sobą. I jest jeszcze jeden, jak przejdziemy już odprawę, paszporty nam sprawdzą, no to będziemy mogli zostawić wszystko. Wymieniamy nasze pozostałe pesosy na singapurskie dolary, ale fajne. Fajne, no, całkiem inne. Monopol. Wymieniliśmy jeszcze tajskie baty, bo nam zostało i mamy w sumie 60 singapurskich dolców. Na dojazd wystarczy. Chyba złą godzinę wybraliśmy, bo kolejki jak przejechaliśmy, to tutaj nikogo nie było. Przeszliśmy już kontrolę paszportową, odciski oddane. Więc teraz jak coś Marii zrobisz, wywijasz na mieście, no to wiesz co to będzie. Ciebie tam dłużej trzymali. No, mnie dłużej trzymali. Pewnie coś nie tak. No właśnie, to się pilnuje. Na terminalu 1, jak wyjdziecie już po odprawie, to właśnie na ten mall możecie iść, co wam pokazałem, i skręćcie w lewo, to znajdziecie miejsce, gdzie można walizki zostawić. No i właśnie tutaj jest napisane, tam u góry jest prosto. Tam gdzieś musimy iść. Ale to jest głośno, jakby było jakimś centrum handlowym, w złotych tarasach i nie wiem, naprawdę w jakiś dzień, popołudnie, Sporo to ludzi. weekend, no. Strasznie głośno. Zapłaciliśmy już za nasze walizki, no tanio nie wyszło, bo wyszło po 44 zł za jeden plecak, no ale nie będziemy tego dźwigać po mieście. Mamy już swój QR kod i jedziemy teraz na miasto. Od razu naprzeciwko, gdzie zostawialiśmy nasze walizki, zobaczcie, jest ten słynny wodospad na lotnisku. Później wejdziemy na górę, będzie go lepiej widać, ale jak tu jest zielono, wszystko żywe. I siłownia nawet jest, zobaczcie, można pojeździć. Naprawdę świetnie to sobie wymyślili. Zobaczcie jaka dziura. U góry pociąg jeździ pomiędzy terminalami. Z tej strony też wodospady. Posadzili sobie normalne drzewa na lotnisku. Z tej strony też. Tutaj kamery na drzewach. Jest i choinka na święta, ale my już z tego lotniska wychodzimy powoli, bo chcemy dojechać jeszcze, jak będzie widno, do centrum. Jesteśmy na terminalu 1, musimy teraz dojechać albo na terminal 2, albo 3, żeby tam złapać pociąg, który nas zawiezie do miasta. Trochę to wszystko skomplikowane, to jest tak ogromne, żeby się przedostać z jednego miejsca w drugie, nie wiem, bo będziemy musieli tutaj przyjść po walizki z powrotem z 4 godziny wcześniej. No bo... przynajmniej. Szok. Jesteśmy już na miejscu, teraz poczekamy na pociąg, który nas zawiezie na terminal 2 i stamtąd dopiero weźmiemy pociąg do miasta. Jesteśmy już w pociągu, obstawiam, że to będzie chwila i będziemy już na terminalu 2. 2 minuty, jesteśmy już na terminalu numer 2,
teraz idziemy złapać pociąg dopiero do miasta. Znaleźliśmy już stację kolejową, powiedzmy, że to tak się nazywa. No i jedziemy teraz w dół schodami ruchomymi. Zjeżdżamy jeszcze jednymi schodami na dół i tutaj już będziemy mogli kupić bilety. I zaraz wam pokażemy, jak można tutaj kupować właśnie bilety. Podobno można kartę zeskanować i się będzie miało bilet. Teraz sprawdzimy. No, nie działa. Tamten nie działa. No dobra. Teraz tu zobacz. Nie działa. Jest. Dobre. Chcesz moją kartę, Mari? Nie, mam twoją. Wysiedliśmy z naszego pociągu, który tam stoi. I teraz wchodzimy w tą stronę tutaj od razu. Na drugą stronę. Dobre rozwiązanie. Dobre, bardzo dobrze, ale pogoda nam nie sprzyja, bo pada w Singapurze. Jesteśmy już w pierwszym metro. Musimy przejechać tylko 2 stacje, przesiąść się do następną linię, później przejechać, nie wiem, za 8-9 stacji i jeszcze raz się musimy przesiąść. A my jesteśmy trochę gapcie i mieliśmy wziąć parasolkę i później tak się zakręciliśmy, że zostawiliśmy ją w bagażu w przechowalni. No i teraz będziemy chodzić po deszczu. Może jakieś płaszcze kupimy, takie tanioszki jak w Tajlandii. Pewnie mają coś takiego, przygotowani na takie rzeczy. Albo gdzieś jakąś parasolkę w sklepie. Te płaszcze by były dobre, no. Wszystko pięknie zorganizowane. Nasz pociąg właśnie podjechał, dosłownie po minucie. Wysiedliśmy na jednej stacji wcześniej, żeby się przejść, bo będziemy mieli wtedy ładny widok na budynek. A tu co? Włochy? Jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, czy pokaże, ile wyszło. No nie pokazało, ile wyszło. No dobra, to nie wiemy, za ile jechaliśmy. To jest fajne rozwiązanie. Jak deszcz pada, no to bierzecie taki worek za darmo i wkładacie tam parasolkę, żeby nie było mokro później na dole. No tego jeszcze nie grali. Zobaczcie, na stacji metra można sobie wypożyczyć parasolkę. Nie wiem, czy nam się uda, bo nie mamy internetu. Pewnie nie, ale by było. Pierwsze używanie, pierwsze 24 godziny za darmo. Ale to by było ekstra. No. Mieliśmy jeden ostatni płaszcz za 7,50 zł. No idziemy szukać dalej. Mamy nadzieję, że znajdziemy kolejny. Parasolki były po $5 chyba. Już sporo więcej. No. No i tak. A jedna osoba zmoknie. Zobaczymy, jak na padnie. Jesteśmy już na zewnątrz, tak trochę deszczyk pada, więc na razie nie będziemy go zakładać, ale te budynki pięknie wyglądają wokół nas, zobaczcie, wieżowce. Idziemy dalej, idziemy szukać tego najważniejszego budynku. Weszliśmy gdzieś z ulicy pod ziemię i to w sumie nie wygląda jak jakieś przejście normalne dla ludzi, tylko to wygląda jak przejście dla jakichś pracowników, jakieś garaże. A nie, dobrze wyszliśmy. Dobra, musimy teraz znaleźć albo kogoś podpytać, jak tutaj dojść. W podziemiach jest jeszcze jeden 7-Eleven. Jak mają płaszcze, to bierzemy drugi. Też kosztuje 2,50. To jeden wystarczy, bo jeden już mamy. O, ale może jest czerwony. Jest! Po wyjściu z budynku ukazał nam się ten piękny hotel. Ktoś miał rozmach, żeby ten hotel zbudować, a wyobraźcie sobie, że tam na samej górze, na tej łódce jest jeszcze basen. Tutaj jest ten hotel i ta zatoka wygląda dookoła właśnie tak. Tu są wieżowce, mają banki swoje siedziby, największe firmy ubezpieczeniowe. Tam jest kolejny bank City. Tutaj Standard, HSBC, ale świetne rozwiązanie. Zobaczcie, na górze są panele słoneczne i tutaj jest wiatrak. Tutaj akurat nie ma ławek, zdemontowane są, ale tam są ławki i można sobie posiedzieć. Tego się nie spodziewałem, że tak będą świętować święta. No właśnie w Singapurze. Wszędzie choinki, ładnie to poubierane. Jesteśmy teraz pod tymi wieżami, to jest wieża 1, 2 i 3. I tam na górze jest ten budynek z restauracjami, barami i basenem na środku. Trochę jak w Londynie, oświetlone kółko ładnie. Wchodzimy teraz do wieży numer 1. Zjechaliśmy na dół, bo byliśmy byliśmy tam na górze, na tym moście, ale jednak to nie było te wejście, musieliśmy zejść na dół. Z tej strony jeszcze lepiej widać te koło, a teraz idziemy do ogrodów. Tam już widać, ładnie się świecą. Tak wyglądają te ogrody z daleka. Ja myślałem, że my akurat tam idziemy do środka. Się okazało, że tutaj nie ma przejścia. Powoli wchodzimy do ogrodów. Chłopaki nas tu ganiają.
Wyszliśmy na zewnątrz, tak się prezentuje miasto w nocy. Ładnie te budynki pooświetlane. Niedawno był pokaz fontan, ale się spóźniliśmy, następny jest za godzinę. Wjeżdżamy do galerii handlowej, zobaczcie jak tutaj jest na grubo to wszystko zrobione. Jakiś basen na środku, mała Wenecja. Można popływać sobie takimi gondolami, widzicie? Tam na środku. Wszystko w klimacie świątecznym. No pięknie. Jak jesteście miłośnikami pomnażania pieniędzy, to tutaj też znajdzie się kasyno. Zobaczymy, czy nas wpuszczą. Podejrzewam, że nie, bo tutaj są plecaki do zostawienia. No ale w kasynie też pewnie nie można nagrywać. Już byłem w kilku i zawsze był z tym problem. Jedziemy teraz na arabską dzielnicę i znowu użyjemy karty do wejścia na metro. Jest, działa. Przejechaliśmy 2 i wysiadamy na stacji Bugis. Idziemy na dzielnicę arabską. No i płacimy kartą. Jadzia przeszła. Ja też. Pięknie to jest rozwiązane. Doszliśmy na ulicę High Lane i zobaczcie jak ona wygląda. Knajpka na knajpeczce. No idziemy zobaczyć co nas tam spotka. Nie znamy historii tej uliczki i tej dzielnicy, ale te budynki wyglądają jak takie kolonialne. Trochę jak holenderskie. Hiszpańskie może nie, ale właśnie coś takie w stylu holenderskim. Ten jaki ładny budynek. I tutaj kolejne. Doszliśmy na ulicę arabską i w tym miejscu te budynki są takie same. Też wyglądają jak kolonialne. Przeszliśmy dalej i zobaczcie jaki piękny mural. Tutaj chłopak w oknie, puszcza jakiś samolot. Ojciec na dole coś tam pracuje. Tutaj kolejny. A dalej idziemy w tamtą stronę. Tutaj jest meczet. Meczet, bo jesteśmy na arabskiej dzielnicy. Widać, że ktoś ma talent do malowania tych murali. No i tutaj widzieliśmy, że jest jakaś kolejka i sporo ludzi. I sprzedają kawę i herbatę, ale taką jakąś turecką. Tylko też dziwnie robiona, bo nie właśnie taka jak turecką ja znam, jeszcze inną. No i tutaj jest menu. Marika już stoi w kolejce i zamawia jedną na próbę. Z przyprawami i z mlekiem. I oni ją tam gotują. To nie jest taka zaparzana z maszyny, tylko właśnie, o, tam bulgocze. Marii, jak smakuje turecka herbata na arabskiej dzielnicy? Całkiem niezła. Ten cynamon robi robotę i coś jeszcze w tym jest, nie wiem co to są za przyprawy, ale w smaku bardzo dobre, tylko trochę mało przypomina na koniec kawę. Są i angielskie autobusy. Pierwszego dzisiaj widzimy takiego. Po drugiej stronie widać, że są jakieś arabskie restauracje. Mamy czerwone, ale zaraz to sprawdzimy. Knajpeczki fajnie pootwierane, okna, można zobaczyć jak panowie tutaj pracują. Tam się jakieś placki robi. No właśnie, to wygląda trochę na taką indyjską. Chicken biryani, to kolejna restauracja. My indyjskie jedzenie lubimy, ale to menu wygląda... Jesteśmy już w 7-Eleven. Co my tu możemy spotkać? No, można spotkać dania jak w Tajlandii. No, nie takie same dania jak w Tajlandii, ale takie do odgrzania. No i różne są. Najtańsze piwo jakie znalazłem to Kingfisher za $6 singapurskich dolarów, a każdy dolar to 3 zł, czyli wyobraźcie sobie, jedna puszka kosztuje 18 zeta. Zostawiliśmy arabską dzielnicę za sobą, ona była lekko zmiksowana z restauracjami hinduskimi, a teraz idziemy na Little India. Mamy nadzieję, że tam coś znajdziemy dobrego, bo tam widzieliśmy, że indyjskie dania były o wiele tańsze niż te arabskie. Witajcie na Little India. Idziemy poszukać jakichś knajpeczek, restauracji. Z tej strony mamy jakąś knajpeczkę, ale widzę, że tutaj dania są pomiksowane, bo są kebaby, jest jakaś tajska kuchnia, są jakieś naleśniki, o, indyjska, czyli taki miks. To były czasy, jak po Indiach latałem z takim wąsem. Do tej pory to wspominam. Ostatnio oglądałem zdjęcia i mówię, ale mi pasował. Dobrze, że go nie ma. To coś dla mnie, indyjskie tańce. Pewnie nie będę mógł nagrywać, ale wchodzę, idę zobaczyć, co tam grają. Okazało się, że tańce na dole, my poszliśmy na górę. Wchodzimy do tej knajpeczki i co mówimy? Ale pachnie obydwoje w tym samym czasie. No, ale pięknie, no naprawdę, pachnie jak dobrej indyjskiej restauracji. Ładnie to też wygląda tak czysto. Zaraz zobaczymy, co oni tutaj podają. O, widzę, już mają tutaj gotowe rzeczy. O, jest Marii jajkowe curry pewnie. Bierzemy egg curry na spróbowanie, do tego zamówiliśmy jeszcze parotę. Pan już nam nałożył naszą porcję. O, już jest też placek. Będziemy próbować. Ja już spróbowałam i przyniosłam się smakami do Indii. A ty jak tam? To słony sos. Bardzo słony. No. Parota pyszna.
Sos ostry, bardzo ostry, ale dobry. Dla mnie idealnie. Dla mnie przesolony. Zapłaciliśmy 9,50 za nasze danie. No nie mało, jak za takie jajeczko i w sumie jeden placek. Jakbym miał porównać do Indii, to w Indiach byłoby takich dań z 5. A mnie tak przepaliło, Ostre było. aż mi łzy poleciały. Kolejna knajpeczka. O, No a my się teraz tutaj naoglądamy tych knajpeczek indyjskich, bo mamy taki trochę niedosyt, bo wiecie jak my lubimy indyjskie jedzenie. Jest godzina 22:20, a tutaj jeszcze życie tętni na warzywniaku z jednej i z drugiej strony. Ludzie kupują, pewnie wracają dziś po pracy. Podpytałem ile kosztują ziemniaki w Singapurze, to pan powiedział, że 6,50 za kilogram. Cześć koledzy. 6,50, a na Filipinach kosztowało 18, a nawet więcej, 18 wzwyż. Taka różnica. Indyjska dzielnica bardzo kolorowa, bo teraz było Święto Świateł, Diwali. I jak byliśmy w tamtym roku w Varanasi, no to też się spóźniliśmy dosłownie trochę, żeby zobaczyć, no i teraz też się spóźniliśmy. A słyszeliśmy, że warto. Wróciliśmy do tej samej restauracji i ja sobie zamówiłem kurczakowe curry z ryżem. Pan już mi to nakładał, wzięliśmy sobie coś innego, bo wcześniej było jajo. O, thank you. pochodziliśmy tutaj po knajpeczkach, no ale nic takiego już nie było. Zamykają, jesteśmy trochę za późno, jest koło 22:40. No i wróciliśmy tu, gdzie jedliśmy. I zobaczcie, jaką porcję sobie Marcin zamówił. To jest curry. I co, te lepsze w smaku? Lepsze. Tamte było przesadzone z solą. A teraz się czuję, jakbym był w Indiach. Spora porcja mięsa. A wiecie, że ja lubię mięso? No naprawdę spora. Jak zobaczyłam, to mówię, ja cię, czy ty to wszystko zjesz? Ryżu też sporo. Do tego taki ulubiący. Wygląda dobrze. Spróbuj. Za mojego kurczaka z ryżem zapłaciłem 6 singapurskich dolarów, czyli jakieś 18 zł. Byliśmy teraz w indyjskim barze, zaraz wam opowiem co się działo, bo tutaj jest kolejny. Jak tam jest? Coś dzieje się? Ładniej tańczą. Ładniej tańczą. Oczywiście bar jest z dziewczynami o tej godzinie. No i byliśmy w tym jednym barze, teraz byliśmy w drugim. Dziewczyny tańczą, tylko że te dziewczyny tańczą nieskromniej ubrane niż stara takiego Hindusa w Indiach, więc no nie wiem, czy oni się tam jarają, ale one tańczą i oni tak co chwilę ktoś podchodzi, pieniądze rozdaje, tak powiedzmy po 10 dolarów każdej. Teraz na koniec widzieliśmy, jak gościu podszedł, 60 dolarów rozdał, czy to jest jakieś 180 zł, tak. A żeby one ładnie tańczyły, to nie powiem. No takie... no chyba ja bym tam lepiej zatańczyła do tej scenie. I to ludzie tacy widać jeszcze w ciuchach roboczych, pomalowane ciuchy, jest po robocie od razu jak w Anglii. Jesteśmy teraz na dzielnicy hinduskiej. Wiem, że Indie i Pakistan to nie to samo, ale czy jest tutaj ciekawie i ładnie? No, Marika stwierdziła, że jak ktoś był w Derby w Anglii, no to nie musi tutaj przyjeżdżać, bo to jest to samo. Z racji tego, że my często robimy pranie w naszej podróży, przyszliśmy sprawdzić, ile kosztuje tutaj. Czyli tam u góry widać, najtańsze wychodzi 21 zł. To sporo. Jak my w Tajlandii płaciliśmy po 5, 6, no. 5-6 zł. Sporo. Sporo, duża różnica. No ale oni tutaj jak rozdają na takie rzeczy No pieniądze, właśnie, to chyba nie pieniądze muszą zarabiać. Pieniądze strumieniami płyną. My znowu przyszliśmy na metro, bo zmieniamy miejscówkę. Raczej wracamy do miejsca, na którym już byliśmy. Wróciliśmy z powrotem do tego hotelu i jesteśmy z powrotem w wieży numer 1. Dziękuję. I teraz, jak uda nam się wejść do pewnej restauracji, to wam pokażemy taki tip, że to zmieni wasze całe życie. Wygląda na to, że się uda. Marika podaje jakieś tam dane. I pamiętajcie, jak będziecie tutaj, żeby mieć normalne buty, bo w klapkach was nie wpuszczą. A tak się nazywa ta restauracja. Lavo. Pani już nas zapisała i pamiętajcie, żeby teraz wjechać na 57 piętro, czyli na samą górę, tam gdzie jest ten basen. Na początek wjeżdżamy na piętro 57. Ale zasuwa. Wieczorem jest, to nie ma nikogo po drodze, więc jedzie na samą górę, tak mi się wydaje od razu. O, jak musi dodatkowy. Trzeba odetchać. Jak pod wodą przy nurkowaniu. Patrzcie, już 50. 57. O. Szybko. 20 parę sekund. Jesteśmy już na 57 piętrze. Wchodzimy do restauracji Lavo. Oni już wiedzą, że my wchodzimy, więc mają nas pewnie w systemie. Pani właśnie sprawdziła naszą rezerwację, powiedziała, gdzie możemy siedzieć. Super. Pani nas teraz prowadzi do środka, gdzie będziemy mogli sobie usiąść. Więc jak będziecie w Singapurze i będziecie chcieli pojechać na górę, zobaczyć jak wygląda to wszystko z 57 piętra, to moim i Mariki zdaniem nie ma sensu kupować biletów za 32 singapurskie dolary na osobę, czyli to wychodzi jakieś 190 zł, skoro możecie wjechać za darmo
i napić się drinków. My daliśmy za drinki 80 zł, też nie mało, ale mieliśmy w tym właśnie drinki i ten sam widok, co byście wjechali normalnie za bilety. Podobało się? Fajnie, fajnie. Jeszcze bym wróciła w ciągu dnia. No niestety Tak. nie udało nam się w ciągu dnia wejść. Pani dosłownie ostatnie 3 osoby wpuściła przed nami. Powiedziała, że możemy wrócić później. No szkoda. Myślę, że na zachód słońca, czy tam w ciągu dnia też by robiło robotę, więc Inny z chęcią wrócę tutaj następnym razem w ciągu dnia. Albo spróbujcie wejść koło godziny 18 i się załapiecie w dzień i jeszcze będzie zachód słońca, więc to jest najlepsza opcja. No i tak jak mówię, w cenie macie za darmo wejście, a później macie drinki w tej cenie, którą byście wydali na wejście, więc I małą przekąskę. Win-win. I właśnie jeszcze przekąska. Dostaliśmy oliwki i jakieś tam jeszcze chrupeczki małe. Idziemy na metro, a metro zamknięte. A Marcin sprawdzał, miało być do 1:30 otwarte, ale numer... A jest 12:30, no... Niedobrze. Na piechotę, na lotnisko. Chyba, że na inną stację można jeszcze iść. No zaraz posprawdzamy to albo podpytamy, ale jak widzicie tutaj już nikogo nie ma. Ale numer, no nie. Dobre. Ale tu zobaczcie, przynajmniej pusta galeria. Oj, tu macie te łódeczki z bliska. Nie no, fajowa ta galeria. Dzisiaj zrobiliśmy już ponad 12, tak około 13 km na piechotę. I teraz sprawdziłam, na lotnisko mamy 20 km, więc myślę, że chyba jednak nie pójdziemy na piechotę. Choć to był plan. No, ale jesteśmy jednak za daleko. Jak się bukuje Graba, to jest tam z 10 opcji, żeby do wyboru było jakiś samochód, jakieś tam inne opcje dodatkowe. No i czekaliśmy z 10 albo 15 minut, aż ktoś zaakceptuje, bo oczywiście wzięliśmy tą najtańszą za $27 singapurskich. No i już mieliśmy iść, mówimy idziemy stąd, bo tutaj jest tak dużo ludzi, że oni biorą sobie tych droższych i mieliśmy iść dalej i na sam koniec zaakceptował gościu. Także ja już wyłączyłam telefon i idę jeszcze mówię do Marcina, ale tam dalej jak odejdziemy nie będziemy mieli internetu. I patrzę na telefon, accepted. I mówię, no nie, to wracamy. No i za 3 minuty będzie teraz. No właśnie, mamy szczęście teraz. Jest nasz Grab. Siadamy i jedziemy na lotnisko. Dojechaliśmy już na lotnisko i ta impreza nas wyszła 81 zł. Ale tak to jest. Spóźnialscy płacą więcej. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. No nic nie zrobisz. Tak, miłe przynajmniej nie doliczyli żadnej jakiejś tam dodatkowej opłaty, bo z tym Grabem to już nie bywa. No i co, jesteśmy na lotnisku, zapomnieliśmy gdzie zostawiliśmy bagaże, więc musieliśmy podpytać jak trafić. No i teraz szukamy jeszcze, jesteśmy na drodze. Przyszliśmy odebrać nasze walizki, a te walizki można zostawić maksymalnie na 24 godziny. Nie ma nikogo? Jest pan. Ojeju. Jak w Harry Potterze, jakbyś przez tą ścianę przejechał. Przeleciał. No. Czy stanie magia? Wylądujesz gdzie indziej. Pierwszy bagaż już mamy. To tam później sobie zważymy. Ile? 16,5 prawie. 6 za dużo. Plus to, co masz na plecach. To jest twoje 6 ekstra. Nie. O, i tu mój. 10 Marcin mówi mniej. O, no 15 troszeczkę. niecałe. 15. To jak to się stało, że wtedy jak ważyliśmy, to było 12. Co pani nam ważyła na tym? Tutaj nabijają kilogramy, żeby więcej pieniędzy było. Sprawa jasna. No bo miałam 12, a nic nie dokładałam przecież. No właśnie. No nic. To wiemy ile mamy mniej Bo więcej. tam nogą trzymałaś przy tym. Co? Ja cię znam. Nie zapłacisz więcej, ale będziesz kombinować. Dobra, trochę zredukowaliśmy ten bagaż. Jeszcze trzeba go zredukować. Ale jak my jedno redukujemy, a później proszków 10 kupujemy małych, bo będzie pranie robione, No, a idziemy robić pranie, a o proszkach zapominamy znowu. No i tak. Tyle decyzji u nas, Tak, tyle pomysłów. Ciężko się połapać. no. A słuchajcie, myśleliśmy, że jeszcze wam pokażemy tutaj te fontanny. O, właśnie je przeszliśmy już. No właśnie. A tu patrzcie, wszystko jest pozamykane na tym lotnisku z tej strony. Nie działa. Nic nie działa, ciemno w sumie, wszystkie sklepy zamknięte. A my myśleliśmy, że tu jeszcze pohulamy zanim przejdziemy. Na szczęście salonik jest otwarty. 24 godziny, więc tam pójdziemy i tam pojedziemy, bo jeszcze mamy 4 godziny do lotu. Jak nie więcej. No, 4-5 godzin. tak. Ale jaja. Weszliśmy na lotnisko,
Zeskanowaliśmy tylko nasze paszporty. Nikt od nas nic nie chciał, a wylatujemy do innego kraju. Ani Jesteśmy pieczątek, ani... No nic. Ani żadnych walizek nikt nie sprawdzał? Tobie, Marcinowi tylko prześwietlili, ale to było takie wyrywkowe jakby kontrola. Tak, A tak. moja nawet nic nie chcieli. Może dziś jeszcze to Albo będzie. będzie, no właśnie, może to lotnisko jest tak duże, że jeszcze będą to sprawdzać. No nic, no to idziemy do naszych saloników. Jest nasz salonik niedaleko wejścia, SATS się nazywa. Jedziemy na górę. Jest tutaj SATS, czyli ten nasz, jest od British Airways i jeszcze od Qantasu, czyli australijskich linii lotniczych. O, tu jest taka przestrzeń, spokój. Ale kurczę, ja to byłem cały czas przekonany, że tu mnóstwo więcej ludzi lata. Może przez to, że jest noc. Ja też Bardzo jestem spokojnie. zdziwiona tą małą ilością ludzi tutaj. No właśnie, spokojnie. To w Bangkoku nie było tak spokojnie jak tutaj. Jest nasz lodge. Logujemy się i wchodzimy. Będziemy patrzeć, co tam jest. Jesteśmy już w środku. Tutaj też panuje atmosfera, także wszyscy chcą spać. Jest masaż. O, O tak, ja tego dzisiaj potrzebuję. ciekawe ile chcą za taki masaż. Może będzie w cenie. Sprawdźmy to. 15 minut. Wygląda na to, że masaż jest za darmo. Ale dobra, my tutaj jeszcze nie będziemy działać. Papa! Idziemy najpierw się rozłożymy z naszymi walizkami. Przez to, że byliśmy teraz w toalecie, to pokażemy wam, jak wygląda prysznic w tym saloniku. Nie zaczniemy tym razem od alkoholu i jedzenia. Piękna sprawa. To dawno w hotelu takiego nie mieliśmy. No. Prysznic łazienki i suszarka. Będzie można się wykąpać po długim dniu. Poprosimy o ręczniki. No to my się teraz bierzemy za jedzenie. Ja to zacznę od kawy, ale to kawę sobie zrobię, jak już wam pokażę. Tutaj są drineczki, wino, Gordon, Smirnoff, Black Label. Wszystko jest. Tutaj mamy jakieś miękkie napoje. O, można nawet sobie zupę zrobić. Tutaj pewnie nudle. Tutaj jest laksa. Co my tutaj mamy do jedzenia? Jakiś makaron, nudle. Tu wygląda to na jakieś kary. Zaparowało. Pachnie ładnie. Tutaj mamy ziemniaki, warzywa. To też sobie zjem. Tutaj też są warzywa. I tutaj pasta. W tym garnku mamy jeszcze zupę kalafiorową. Tutaj jest jakaś z kurczaka. Ja już mam swoje espresso. Marika ma cappuccino w dużym kubku i to wygląda jakieś ciasto francuskie z owocami. Wiśnia. Wiśnia? Ale jak chrupie. Na ciepło zrobiłam. Dobry? To daj gryzka, bo ja też już głodny. Ja zaczynam swoją przygodę z jedzeniem od laksy. Najpierw muszę zagrzać sobie makaron i wszystkie warzywa, które tutaj są. Mam już to w koszyku. Teraz zaleję to laksą. Wygląda ładnie. Druga łycha. A, dam jeszcze jedną. Marcin wcina już kolejną porcję. Co tym razem masz? Chicken curry. Przyniosłem się do Indii. No, zobaczcie, ja też sobie nałożyłam, bo wcześniej na spróbowanie trochę wzięłam. I to jest tak pyszne. Dawno tak dobrego nie jadłam. To są naprawdę smaki Indii. A teraz tam przynoszą rzeczy takie śniadaniowe już trochę. Więc też wyglądają dobrze. Bardzo dobrze. Normalny tuńczyk, owoce, warzywa świeże. O, tak. Ale ja powoli gasnę. Dobrze trafiliśmy. Zjadłem teraz trochę i spać mi się chce. No nic dziwnego. Dzisiaj od 7, tak? Od 7 w sumie na nogach, a jest druga? Koło drugiej już. Sporo chodziliśmy. No, tak jak mówiłam, te 13 km zrobiliśmy. Także na nas to nie mało. Jakaś drzemka może? Jeszcze się okazało, wiecie co? Pani nam powiedziała na lotnisku w Cebu, jak powiedzieliśmy, że lecimy do Indonezji, to powiedziała, że jak już będziemy wlatywać do Indonezji, to upewnijmy się, że w Singapurze kupimy sobie jakieś bilety na wylot z tego kraju, bo nas nie wpuszczą. Tak nam powiedziała, więc wiemy, gdzie chcemy lecieć, wystarczy tylko kupić te bilety, które chcemy. Nie będzie jakoś trudne. Słuchajcie, przyszłam na ten masaż, ale masuje mi on tylko nogi, więc coś jest nie tak. No i dosłownie po chwili się wyłącza i cały czas muszę tu klikać. O, i znowu zaczyna. O, ale ściska. Ani mnie, ani dziewczynie, która obok siedziała na fotelu, nie udało się go włączyć. Znaczy masuje tylko przez jakieś 10 sekund stopy, a miał masować całe ciało. Teraz wysłałam Marcina, może on tutaj coś działa na tym fotelu. Marcin już wyłączony w 80%.
Marcin zgasa, ja dzisiaj jak nigdy. Jak przylecieliśmy do Singapuru, odwiedziliśmy pierwszy salonik, teraz jesteśmy w drugim, a ja idę zobaczyć, jak wygląda trzeci, może będzie jeszcze lepszy, bo jak na razie to ten drugi jest lepszy od pierwszego. Dosłownie 2 minuty od tego naszego drugiego saloniku jest trzeci. Obok tego naszego saloniku jest salonik Emirates, tam jest od Kataru, a to jest nasz. Jestem już w środku i tak wygląda bar. Tutaj nawet piwo leją, Guinnessa, Tigera. Nie najgorzej. Tak samo jak w tamtym, tutaj można sobie zrobić kawę, jakiegoś tosta. Zobaczcie, jakie mają jedzenie. Bar sałatkowy. O, bar sałatkowy wygląda lepiej. Tutaj też jakieś dodatki. To nie dla mnie. Co my tutaj mamy? Jakieś menu, coś można zamówić sobie. Jeden kurczak. I tutaj no słabo. Słabiej niż tam. A tak jeszcze wygląda miejsce do relaksu, gdzie można sobie odpocząć. Dobrze, że Marika nie szła do tego saloniku, bo ten drugi salonik jest lepszy od pierwszego i trzeciego, więc dobrze trafiliśmy, zostajemy w tamtym. Marcin odcina sobie drzemkę. Ja poszłam na recepcję, wzięłam ręcznik i wskakuję pod prysznic. Też już powoli gasnę, ale mam nadzieję, że prysznic mnie obudzi. Ja już po prysznicu, dobrze było, gorąca woda, dobre ściśnienie, jak już nie wiem, dawno takiego nie mieliśmy. I normalny prysznic, bo tak to czasami z góry leciało i to też tak, że ciężko umyć było się. Chyba już też zmęczenie mnie dopadło, bo nie wzięłam nic świeżego, tylko wzięłam leginsy już na drogę, zresztą tutaj na lotnisku też nie jest za ciepło, już zmarzłam, także dlatego chodziłam wcześniej w bluzie. Nie wiem, czy iść na drzemkę, czy nie iść na drzemkę. W sumie jeszcze mamy z 2,5 godziny do lotu, nie, 3 godziny do lotu. Jeszcze kawał czasu, więc no nie wiem. Może się przemęczę i prześpię się w samolocie. Mój królewicz śpi, a to nas zawołali. Może już za długo tu siedzimy, ale wzięłam paszporty i przedłużyłam, nie było problemu. I wzięłam Ci ręcznik, żebyś mógł się umyć. Bo już chyba czas wstawać powoli. O tak, ale mnie jeszcze pospał. No to jeszcze z pół godziny możesz spać. Tak? Mhm. Obudzę Cię. Okej, super. No to pa. Pa. Marika już brała prysznic, teraz kolej na mnie. Po dobrych kilku godzinach w saloniku i po nawet dobrej drzemce, bo spało mi się dość dobrze, choć słyszałem wszystko dookoła. Idziemy już na nasz samolot i mamy 10 minut do naszej bramki. No nie mało. No nie mało. Dobrze wyglądasz z błyskiem, pasuje. Przyzwyczajaj się. Czegoś nie wiem? Wchodzimy już na naszą bramkę i tutaj będą nam sprawdzać nasze plecaki. A jak tam przemytniczka? Znaleźli coś w końcu? No nie, znowu ten sam problem i nic nie znaleźli. A wodę ci wylali? O, no. Wodę chciałaś przemycić? W termosie? Normalnie przychodzi, a tutaj jednak nie. Spokojnie, tu już nie sprawdzają, choć waga za tobą stoi tam w rogu. Weź mnie już nie stresuj dzisiaj. Tam wylaliśmy wodę, ale tutaj można spokojnie napełnić. Nie tylko zimną, ale obok też jest gorąca woda na herbatę na przykład. Chodzimy jako ostatni, już pani nas pogoniła, a tutaj jeszcze kolejka. Matko boska. Ojej, jak się czujesz? No dobrze, wyspałem się. Pospałem z 1,5 godziny? Chyba nawet więcej. Nawet więcej. No ja tego nie mogę powiedzieć. Ale tak na zmianę śpimy. Ja teraz, Mari w tamtym locie spała ze 2,5 godziny. No i teraz pośpię. A spałaś teraz? Nie, W ogóle. no w ogóle. Teraz mamy 2,5 godziny lotu. To znaczy, że od 24 godzin, oprócz nie licząc lotu, jestem na nogach. Ale teraz nam się zmienia też strefa czasowa. Teraz mamy 7 godzin z Polską, a wlatujemy w 6. Wchodzimy już do samolotu i dalszy lot też jest skutem. Całe szczęście wstała ponad połowa samolotu, to nie wrócimy do Singapuru.